Cześć, mam na imię Ania i to będzie mój pierwszy filmik na YouTube'a, więc tak naprawdę nie wiem nawet co powiedzieć dokładnie i czuję się trochę głupio mówiąc do telefonu i nagrywając to, no ale dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. A więc to jest moje pierwsze wideo, które będzie takim wprowadzeniem do mojego życia tutaj w Ameryce, właśnie teraz. Może trochę opowiem też o Anglii, jak się żyło w Anglii i co robiłam i jak się tam znalazłam. A więc, no zaczynając, teraz jestem, przez rok będę w Ameryce. Jestem w stanie Minnesota i to jest jeden z najzimniejszych stanów, możliwe, że nawet zimniejszy od Alaski. Zimy na pewno mają gorsze niż Alaska. No, jest kwiecień, a za oknem, jak tu patrzę, jest śniegu po kolana gdzieniegdzie stopniał. Może pokażę. Możecie zobaczyć. Tak to wygląda. Właśnie to jest widok z mojego okna. I jest zimno. No niedługo będzie połowa kwietnia i dalej śnieg. Nie wiem jak to wytrzymam. I nie wiem jak się znalazłam, ponieważ zanim jeszcze przyjechałam tutaj, bo przyjechałam z programu Au Pair. Czyli może niektórzy z Was wiedzą, czym jest Au Pair, czy może nie. A więc przyjechałam w ramach programu wymiany, który razem... O nie, światło. Okej. Tak jakby to jest wymiana kulturowa, a zarazem praca. Czyli przyjechałam do rodziny amerykańskiej, którzy są moimi hostami. U nich zostaję w domu za darmo, nie muszę im płacić za mieszkanie. A za darmo mam też wyżywienie, a w zamian muszę zajmować się ich dzieciaczkami. A więc moja rodzinka ma trójkę chłopców w wieku 2, 5 i 8. I muszę z nimi pracuję, przybywam z dzieciaczkami. Mój maksymalny grafik to jest 45 godzin tygodniowo. Czyli to jest chyba trochę więcej niż jak się normalnie pracuje. No ale czuję się też inaczej, bo przynajmniej w mojej rodzince ja jestem traktowana jak starsza siostra i jest naprawdę bardzo fajnie. To nie jest taka praca jak na przykład byłam w Anglii, studiowałam i pracowałam w laboratorium. I niestety jak się pracuje jako technik mikrobiologii, no to jest pełno stresu, a trzeba wszystko sprawdzać i nie możesz się tak za bardzo odprężyć. A tutaj jako praca idę sobie do zoo, oglądam sobie zwierzątka, potem idziemy na plac zabaw, który wygląda jak Fikoland i jest nawet lepszy niż Fikoland i sobie mogę skakać na tej galarecie, grać sobie w kosza, biegać. No, przeżywam swoje drogie dzieciństwo. Czasami zastanawiam się, czy nie mam więcej zabawy niż te dzieciaki. No ale, no cóż, nie będę narzekać. Jeszcze w ramach tego, że jestem au pair, dostaję kieszonkowe. Kieszonkowe wynosi $200 tygodniowo i muszę ukończyć kurs na uniwersytecie, który daje 6 kredytów. Nie wiem jak się to przeliczy na ECTS-y, czy cokolwiek jest w Polsce na uniwersytecie. No ale 6 kredytów i dostaję od mojej rodzinki $500 na to, żeby opłacić to. Więc jeśli chcę coś lepszego, coś droższego, to wtedy muszę z własnej kieszeni zapłacić. No, jeszcze niestety żadnego kursu nie zaczęłam, ale muszę zacząć to ogarniać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, a więc jak trafiłam tutaj do Minnesoty? Przede wszystkim, a wszyscy moi znajomi na pewno wiedzą, że ja uwielbiam znaczy jak jest gorąco, więc wolałabym mieszkać w tropikach niż tutaj. I mówiłam, że no ja nie mam wymarzonego miejsca, gdzie bym chciała iść, żeby przynajmniej było ciepło. Znaczy oczywiście chciałam Kalifornię, ale nie było tak, że koniecznie musi to być zaproszenie z Kalifornii. I miałam nawet zaproszenie z San Jose, znaczy rodzinka mieszkała tak jakby w przedmieściach San Jose. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, bo jak sobie myślałam, gdzie bym chciała mieszkać, to pomyślałam sobie, no właśnie San Jose. I to jest taka loteria, no szkoda, że nie wykorzystałam tego, że zgadłam na loterii i nie wygrałam miliona, bo to jest takie same prawdopodobieństwo akurat, że rodzinka stamtąd do mnie wysłała zaproszenie. Z nimi rozmawiałam i nie powiem, była bardzo fajna. Moja potencjalna host mama
mama była bardzo miłą osobą, ciepłą. I dzieciaczki były takie urocze, o matko, takie no malutkie szkraby, chyba 1, 2 i 4 lata miały, no trójka dzieciaczków było, tylko że no chciałam trochę starsze dzieci, więc niestety, znaczy miałam już jechać, prawie podpisałam z nimi kontrakt i wtedy przepraszam, no i wtedy napisała do mnie rodzinka stąd. I tak otworzyłam ich profil, zobaczyłam zdjęcie, matko, taka trójka chłopców, identyczne piżamki, przytuleni do siebie. Myślę sobie, o matko, jacy oni są już uroczy, szkoda, że tam nie pojadę. No ale wymieniłam trochę maili z tą rodzinką, umówiliśmy się na Skype'a, bo pomyślałam, no nawet jeśli tam nie pojadę, warto pogadać, bo przynajmniej będę miała doświadczenie, wiem jakie pytania zadawać, jak rozmawiać z amerykańskimi rodzinami. No i po Skype'ie okazało się, że jakoś czułam, że to jest o wiele lepszy wybór, bo no niestety pogoda nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, jak się będziesz czuć w tej rodzinie. I nie chcę utknąć w domu, w którym nie będę komfortowa, bo co mi z tego, że pojadę do Kalifornii i będę miała słońce cały czas, kiedy będę cały czas zdenerwowana, będę smutna i tak mi się nie będzie chciało nic robić. Tak więc no, przyjechałam tutaj i nie żałuję. Póki co jestem tutaj 2 miesiące? Ponad 2 miesiące. Przyjechałam 22 stycznia, przyjechałam do Nowego Jorku, bo miałam najpierw szkolenie parodniowe w New Jersey, a więc zostałam w Doubletree by Hilton i tam mieliśmy jakieś różne zajęcia, które wcale nie były za bardzo pomocne, więc tak naprawdę zmarnowałam czas, który mogłabym spożytkować na coś lepszego. Ale fajną sprawą było, że była wycieczka do Nowego Jorku, więc już zwiedziłam New York. Tylko najgorzej, że to było po zajęciach, czyli to była około godzina 5, a skoro to był styczeń, czyli dosyć wcześnie robi się ciemno. I to oznacza, że nie widziałam Nowego Jorku za dnia, widziałam tylko w nocy, ale i tak był piękny i mam nadzieję, że tam, znaczy wrócę pewno któregoś miesiąca, jeszcze nie wiem kiedy, tak na cały dzień, może na cały weekend i pozwiedzam tak właściwie. No i potem po tych kilku dniach przyjechałam tutaj. Moja rodzinka odebrała mnie z lotniska i to było takie bardzo miłe, bo czekali z plakatami. O, nawet chyba mam ten plakat, czekajcie, zaraz pokażę. Okej, a więc no były 3 różne plakaty. Jednym z nich był ten. Moja siostra zawsze się śmieje, bo ona nie wie, czy to jest Ania It Is Us, w sensie, że my, us, czy to jest US, że US jako, że państwo. I w sumie, nie wiem, możesz czytać na 2 sposoby, ale im chodziło o to, że to my. Nie informowali mnie, że jestem w Stanach. To by było śmieszne, abym się nie zdziwiła. No, ale dobra. Może nagram potem inny filmik, w którym opowiem o moim pierwszym dniu, bo był bardzo długi, ale bardzo piękny zarazem. Się bardzo cieszyłam, że tam byłam. No i tak myślę, że skończę to wideo, bo już trochę trwa parę minut. Jak powiedziałam, nie wiem za bardzo, jak to zrobić, żeby było dobrze i żeby było ciekawie. Zobaczymy. Nawet nie wiem, czy to ktokolwiek będzie oglądał, ale jak nie, no to trudno, to będzie mój taki online pamiętnik z wyjazdu. No i póki co, po 2 miesiącach moje życie tutaj jest naprawdę piękne i mam tyle świetnych historii i mam nadzieję, że będę mogła się nimi podzielić i może zainspiruję kogoś do podjęcia takiej szalonej decyzji. Dla mnie to była szalona, ponieważ skończyłam studia w Anglii, no i powinnam teraz albo iść na doktorat, albo zacząć jakąś poważną pracę, bo skończyłam biotechnologię, no to powinnam albo w laboratorium dalej pracować, a rzuciłam swoją pracę w laboratorium, wróciłam do Polski na miesiąc, żeby załatwić wszystkie formalności, no i pojechałam tutaj zajmować się dziećmi. Jaka zmiana, ale nie żałuję i jest naprawdę świetnie. Do zobaczenia w następnym wideo. Pa!